nasze stowarzyszenie od początku swojej działalności zajmuje się ochroną czynną terenów cennych przyrodniczo. I jednym z takich terenów jest właśnie Park Rzeczny Drwinka. Początki obrony nie były łatwe. Gdzie wchodziłam, to słyszałam, czego wy tam chcecie bronić. Tam nic nie ma, tylko chaszcze. Moje ulubione stwierdzenie. A ja mówię, a w tych chaszczach jest życie. I właśnie w czasie naszych spacerów zajmujemy się edukacją przyrodniczą. Spotkacie Państwo różnych specjalistów. Poznacie, że nauki przyrodnicze są bardzo złożone, że w przyrodzie jest coś łatwo popsuć, że każdy organizm jest ważny. Postaramy się wzbudzić Was chęć do własnych poszukiwań, abyście po prostu odkryli to naprawdę duże bogactwo, które jest wokół nas, a którego bardzo często po prostu nie zauważamy. Oddaję głos Bartkowi i oddaję Państwa w jego ręce. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Bartłomiej Zyśk, jestem pracownikiem Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi. No i zostałem zaproszony tutaj przez stowarzyszenie, żeby przeprowadzić z Państwem dzisiaj spacer. Tematycznie miał dotyczyć płazów, natomiast myślę, że, bo robiłem rekonesans to parę dni temu, że rozszerzymy go o wszelkie organizmy, które potem będziemy potrafić spotkać. Także mam nadzieję, że pogoda mamy piękną i skorzystamy z tego, że natura nas obdarzy różnymi ciekawymi organizmami. I właśnie pod kątem płazów każdy taki wilgotne, mokre miejsce, czy w mieście, czy poza miastem, jest bardzo cenne, ponieważ płazy to są takie kręgowce, które są uzależnione od wody. One nie składają jaj w skorupkach, czy nie mają jeszcze tych błon płodowych, które pozwalają się zarodkowi rozwijać w środowisku wodnym, tylko one muszą znaleźć tą wodę środowiskową, tą zewnętrzną, żeby móc te jaja złożyć, żeby się rozwijać. Czyli właśnie takie miejsca, które nam się nieraz nie podobają, czyli podaję to za mną, prawda, że komuś się może wydawać, a bagienko, błoto, nic tam nie ma, to jest doskonałe miejsce właśnie do rozwoju płazów. I dzięki takim miejscom te płazy mogą być. Tak w skrócie jeszcze, bo do tego będziemy wracać wielokrotnie, po co nam są płazy? Są bardzo potrzebne. Ponieważ oprócz tego, że są pokarmem dla innych zwierząt, które my bardziej podziwiamy niż te płazy, to przede wszystkim one nam bardzo często ratują też chociażby nasze plony, uprawy. Kiedyś taka piękna piramida była przez Niemców stworzona, że kilogram ropu potrafi zjeść 100 kg owadów, bezkręgowców, które mniej więcej zjadłyby tonę roślinności zielonej. Czyli można powiedzieć, że kilogram roślin chroni tonę zieleniny, która nam daje tlen i powietrze. A w tym momencie już tutaj pojedyncze osobniki albo skrzeg jest widoczny, więc też część z tych płazów weszła do wody, ale nie jest powiedziane, że jeszcze jakieś nie przyjdą, bo przez to, że właśnie mamy te temperatury nocą w ciągu dnia raz niższe, raz wyższe, to może być tak, że jeszcze jakieś osobniki tu przyjdą. Tutaj, jak już powiedziałem, to miejsce za nami jest już widać używane przez żaby, tak można powiedzieć. Państwo nie wszyscy widzicie, ale tam, jak takie bąble duże widać, w tamtym miejscu jest skład skrzegu. Aha, są takie rzeczywiście kuleczki jakby. Dlatego, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo cenne są takie rozlewiska, takie właśnie młaki, takie miejsca, gdzie ta woda stoi, gdzie ta woda jest płytka, gdzie się szybko nagrzewa, bo tam faktycznie te płazy przychodzą, one specjalnie potrafią do takiego miejsca przyjść nawet kilka kilometrów, tylko po to, żeby złożyć jaja. Tutaj też może nam się uda, mam nadzieję, zobaczyć, płazy bezogonowe łączą się w pary, czyli samiec znajduje się z samicą i taka samica potrafi przynieść do stawu samca nawet z odległości tych kilku kilometrów. I teraz nie jest to kwestia, że samiec jest taki leń, że stwierdzi, że daleko mam, to nie idę, samica mi przyniesie. Tylko jest to tak naprawdę bardzo ważne dla samej samicy. Dlaczego? Jak Państwo sądzicie, dlaczego jej się opłaca tego samca sobie przywlec do tego stawu? Trzeba wziąć pod uwagę, że waga samicy przed złożeniem jaj jest dość duża, a waga jej jajników to jest 1/3 masy jej ciała. Czyli przekładając na nasze ludzkie warunki, jeżeli ktoś waży 60 kg, 20 kg którejś pani to byłyby same jajniki. Więc w tym momencie ona cały rok dbała o to, żeby te jaja się rozwijały, żeby one dojrzały, czyli ona chce wydać potomstwo, chce przedłużyć gatunek, chce swoje geny przekazać dalej i ona woli sobie tego samca zaklepać jeszcze na brzegu i przywlec go do zbiornika. Nim się okaże taka sytuacja, jak jest teraz, że przykładowo przychodzi samica bez samca, samców żadnych w wodzie już nie ma i co się dzieje? Składa niezapłodnione jaja, ewentualnie jeżeli jaja napęcznieją, to są przypadki, że samica po prostu pęka, bo to, co my widzimy w wodzie, ten skrzek,
To są jaja, czyli komórki jajowe zapłodnione albo niezapłodnione. Jaja uzyskują dopiero w drogach rodnych samicy i pęcznieją w wodzie. Czyli w tym momencie nigdy nie widzimy takiej samicy, żeby była, prawda, taka wielka, że ma dwa takie kłęby w środku siebie, tylko te jajniki są niewielkie, powiedzmy takie średnicy 3-4 cm, więc wiadomo, że ta samica jest grubsza w tym okresie, ale dopiero po... Mogę puścić Ale dopiero po złożeniu jaj, czy po kontakcie z wodą, te osłonki białkowe, które uzyskała w jajowodach, one pęcznieją i one tworzą tą galaretowatą osłonkę. Ta osłonka oczywiście ma swoje funkcje. Przede wszystkim jest to ochrona tych jaj, które są świeżo złożone, bo nawet jeżeli jakiś drapieżnik znajdzie takie jaja, no to jak będzie jadł, no tego białka otaczającego jajo troszkę podje, natomiast może zostawić część tych jaj, które jeszcze będą tam z tego skrzepu obok. Najczęściej nie zada wszystkich. Wylęgną się pierwsze kijanki, pierwsze najmniejsze, malutkie, które wylęgną się z tych jaj, to właśnie spożywają te osłonki białkowe, czyli to jest ich pierwszy pokarm. Czyli tutaj podwójna funkcja bardzo ważna tych jaj jest taka, że te kijanki, które tam widzieliśmy, już się powoli rozwijają w tym skrzepu. One za chwilkę jak wyjdą, to właśnie ich pierwszym pokarmem będzie ta osłonka jajowa, która jest bogata w białko. Jeszcze za wcześnie na pływanie. Tak? To nie kupasz? Tak, witałaś końcówkę jak na imię? Na płocie. A jak on na imię? Jak masz na imię? Kosek, kos chyba to. Ja mam tu powiększenie. Gołąb grzywacz gniazduje na drzewach. Charakterystyczny z tego względu, że ma takie sino-szary ubarwienie i taki na karku taką białą przepaskę. To jest właśnie ten gatunek gołębia. On tutaj co jakiś czas tutaj przelatuje też. Widać, że jest większy w locie, natomiast też podczas lotu widać, że ma takie białe przepaski na skrzydłach. Tak. Łatwy do rozpoznania i w locie, i jak siedzi. Myślę, że jak będziemy szli jeszcze wzdłuż, to nie jednego zaobserwujemy. Natomiast kaczki, które oglądaliśmy, też mają o tyle ciekawą biologię, że jak teraz Państwo zobaczycie krzyżówkę, to najczęściej będzie tylko samiec-samica. Ponieważ one w tym momencie już są dobrane w pary, na zimowisku dobierają się w pary, teraz są dobrane w pary i przygotowują się do składania jaj. Na miejsce składania jaj będą wybierać takie miejsca niedostępne przede wszystkim dla nas, ale też dla innych drapieżników, czyli najczęściej gdzieś jakieś trzcinowiska, ale na środku stawów. Nawet jeżeli jest jakiś park miejski, to jak ma wysepkę, to tam bardzo często będą i łabędzie, i kaczki właśnie składać jaj. A ja mam pytanie, czy kaczki krzeżówki cały rok są upierzone tak? Bo kiedyś słyszałam, że one potem wszystkie są identyczne. Tak. Mniej więcej w okresie jak wodzą młode, czyli to jest powiedzmy tak od maja do lipca, do końca lipca, teraz z tą pogodą jest różnie, więc one się inaczej wypierzają. Wszystkie będą wyglądały podobnie i nawet jak dziewczyny, jak dziewczyny kaczy. Traci zdolność lotu. Dlatego jak Państwo zaobserwujecie, one wymieniają pióra naraz. Czyli w tym momencie często jest tak, że kaczka będzie uciekać po wodzie, uciekać z trzcinowiska, a nie będzie się zbijać w powietrzu. I dopiero gdzieś w lipcu, sierpniu one dużo chętniej latają, bo już są w pełni upierzone, mają lotki, czyli te pióra służące właśnie do latania już wykształcone w pełni i wtedy mogą już uciekać od razu w powietrze. Natomiast są zawsze cechy, po której możemy, bo akurat krzyżówka jest takim gatunkiem, gdzie ten dymorfizm płciowy, czyli różnica między samcem a samicą jest dobrze widoczna, to zawsze są takie cechy, gdzie nawet pomimo takiego samego upierzenia jesteśmy w stanie samca i samicę poznać. Ktoś z Państwa wie jakie? Narośl na drzewa? Nie. Kończyny? Kolor dziobu. Kolor. U samicy dziób jest zawsze w takie ciemne plamy czarne, a samiec będzie miał zawsze dziób żółty. Prawie, że jednolicie. I obojętnie jakie będzie miał piórka, jak popatrzymy na dziób, to od razu wiadomo, czy to jest samiec, czy to jest samiec. Samce niestety są zazwyczaj bardziej kolorowe. Dlaczego niestety? Znaczy, My tam rabiamy dlatego. tutaj były jeśli, bo samce się bardziej narażają, więc nie jest takie bezcelowe to większe, barwniejsze upierzenie, prawda? No, były takie badania chociażby na bażantach robione, że właśnie koguty bażantów bardzo często odciągają od gniazda, bo bażanty gniazdują na ziemi, więc jeśli samica siedzi na jajach i gdzieś tam zbliża się drapieżnik, to co robi samiec? Samiec podlatuje do tego drapieżnika, gdzieś go sam próbuje zaczepić i pieszo próbuje go od gniazda odciągnąć. Widać go z daleka, bo jest pięknie ubarwiony. Ta samica jest w kolorze właśnie tego trzcinowiska trawy, na której siedzi i on tym ubarwieniem odciąga tych drapieżników. W momencie, jak już widzi, że jest drapieżnik blisko, no to on się wzbija w powietrze i ucieka. Ale odciąga od gniazda, od jaj. Krzek.
A, będziemy łowić to? Nie, to chcę wskaźnik zrobić, żeby A, tam nie podchodzi, żeby Państwo mieli lepiej do zobaczenia. Tutaj można zobaczyć, są 2 pakiety skrzeku. Czyli tutaj samica przyszła z samcem i udało im się skrzek złożyć. Jak Państwo widzicie właśnie w takim spokojnym miejscu, że nie ma prądu, wody, tylko jest takie zastoisko, jest taki zastoiska, to są jaja żaby. żaba trawna, tak? Pokaż zdjęcie, czy zrobiłaś. A kiedy one się wyklują? Myślę, że do tygodnia, Aha. 1,5 tygodnia. O. Ale tutunek. Jeszcze by Pani radę? To są ćwiczenia survivalowe trochę takie. Jak kto przeżyje, to będzie potem dzielny już całe życie. Jak? Pośniczka? Ośliczka. Ośliczka. Też nie wiem, czy wyjdzie, ale sobie tutaj ustawiłam na takie bliższe trochę. Teraz będziemy mieć marzenia, życzenia. Ośliczka, tak? Tak. O, przyszła tu na tą stronę, to może będzie coś. Tak, tu można węża znaleźć. O nie. Tak, ale te węże są niegroźne, takie nawet miłe. Kojarzy, mnóstwo komarów, to najlepiej to zlikwidować, to jak wysuszymy, to nie będzie komaru. Ale razem z tymi Larwy komarami komarów. ginie nam mnóstwo innych zwierząt. Ja akurat częściowo jestem trochę sąsiadem Państwa, bo ja tutaj w Nowym Prokociu mieszkałem, także ten kompleks cały parków, tak jak tu Park Drwinki, Park Jerzmanowskich, Park Lilii Wenedy, to tak naprawdę kiedyś były ciągiem tym ekologicznym połączone te parki. I w tym momencie jeszcze jeśli chodzi o bogactwo przyrodnicze, to mimo tego, że tam zaszły bardzo duże zmiany antropologiczne, czyli właśnie antropopresja, ścieżki betonowe, to najwięcej płazów jeszcze jest w tym Parku Lilii Wenedy, czyli tam koło ulicy Kurczaba. Tam też jak w środę byłem zobaczyć, co się dzieje, tam jeszcze żab było, każdy zobaczył, jak wyglądają, bo wiele owadów, które normalnie latają, mają larwy, które żyją Tak, w wodzie. takie przecinki takie. Takie przecineczki, tak, poruszają się takim ruchem kurczliwym. A my Tam idziemy w tamtą wasta, stronę. a tu drwinka. Tak. To. Co to jest? Pływak żółtobrzeżek, czy jakoś tak to się Tak. nazywa. Pływak żółtobrzeży. O, tu są kijanki małe. Dobra, wyszło. Dobra. I druga rzecz, zobaczmy, że pod odwłokiem zbierają pęcherzyk powietrza, czyli w ten sposób mogą się zanurzać i oddychać pod wodą jakiś czas. Proszę. Wow. Nie jest to pływak żółtobrzeżek, ponieważ pływak żółtobrzeżek jest znacznie większy. To jest chrząszcz z rodziny pływakowatych. Nie powiem Państwu, jaki to jest gatunek. Chrząszcz pływakowaty. Ich jest Z kilkadziesiąt rodziny gatunków, a nie jestem akurat specjalistą od Pływakowaty. chrząszczy, pływakowatych. Ale Przemkowi podręczymy go. Biologii są tak wąskie Proszę specjalizacje, was. że nie nazwa. To. I potrafi boleśnie ugryźć, ponieważ jego narząd gębowy to jest narząd kłująco ssący takiego komara, ale twardszy. W końcu odwłoka ma takie włoski, którymi pobiera pokarm i tylna, czy ostatnia para odnóży, widać, że jest to owad, bo ma 6 odnóży, czyli 3 pary, jak wszystkie owady. Czyli ten pluskwiak ma przekształcone też odnóża do pływania. Jakoś nazywa? Grzbie to pływak albo pluskolec. Aha. Ale gryzie... Gryzie? takiego skolcu. No jak się go łapie, to ugryzie. Okej, ale Dlatego nie... do ręki go nie łapie, bo... Ale fajnie jak kajak pływa, tak w sensie jakby to dwa takie. Ale bez... Może to jest larwa, ona ma rozwój Larwa ważka. niezupełny, czyli osobnik larwalny jest podobny do osobnika dorosłego. Zobaczcie, on teraz ma oręż, czyli swoją odwłokę, ma takie Może trzy kolce. ugryźć? Może ugryźć, ale może też ukuć boleśnie. Tu ma takie trzy A, kolce, i ma którymi próbuje łapać i kuć na odwłoku. Ale ma coś ciekawego, ma przekształcony narząd gębowy w ten sposób, że może go wyrzucać i polować na różne zwierzęta. Ale raczej we mnie nie widzi pokarmu. Ciężko by je było ugryźć. A jaka Nawet to ważka jest? Wiadomo jaka to ważka? ważki gatunku Państwu nie powiem, natomiast generalnie po kształcie larwy ważki my możemy stwierdzić, czy są te ważki takie delikatne, co składają skrzydełka razem jak siadają, czy to są te ważki takie duże, takie piękne, masywne, kolorowe. Więc to jest jedna z tych dużych, masywnych, kolorowych. Bo zupełnie inaczej wygląda larwa jedna, inaczej wygląda larwa druga.
Czyli tak wygląda larwa ważki różnoskrzydłej. Różnoskrzydła, czyli ona właśnie siada i jak siada skrzydła na bok rozkłada. I ma masywne takie No. ciało. A ile ona wytrzyma poza wodą? Boję. Wytrzyma.